Czy to utrata czasu? Miał być relaks, a wyszła industrialna walka o przetrwanie w dziczy. Tak to bym określił. Gdzie oponentem byłem sam ze sobą w creepy miejscu. Ale jak to było? Pojechałem na kraniec Warszawy, bo w sumie nigdy tu nie byłem. I stwierdziłem, że się w sumie może miło zaskoczę, bo nie wiedziałem o tym miejscu nic, poza tym, że jest to jeszcze Warszawa, jest tu jakiś zalew i że się chodzi tu kładkami po lesie. Czyli myślę sobie tak, po pierwsze, że im się chciało kłaść te deski w środku lasu, po drugie sobie pomyślałem, czy to jest w sumie dobre miejsce na tak zwaną randkę artystyczną. Taki czas spędzony sam ze sobą, idąc gdzieś, bez celu i bez nikogo, przez to człowiek nie staje się taki zgnuśniały. I taki miałem wtedy pomysł tutaj. Ale do rzeczy. Dojechałem tam autobusem sam. Tylko kierowca jakoś się dziwnie patrzył i wychodzę z tego autobusu i pierwsze co sobie mówię to ja pierdolę, co ja robię ze swoim życiem. Po prostu uderzyła mnie taka aura tego miejsca. Takie uczucie, że jesteś w złym miejscu, w złym czasie i w ogóle co ty tu robisz, intruzie? Bo to jest mega industrialne miejsce z dziwnym vibe'em. Ale to nie jest jakiś horror. Spoko się szło tą kładką i te altany takie właśnie, to jest fajna rzecz tutaj. To powinno być w każdym lesie właśnie takie altany zbudowane z zielonym dachem. I ja nie wiem, dlaczego to nigdzie indziej nie widziałem. I tak chodziłem i chyba zboczyłem ze szlaku. Choć myślałem, że idę dobrze, tak myślałem w sumie, skąd ta nazwa Utrata? I liczyłem tylko na to, żeby po środku leśnej puszczy nie zostać uszczuplonym o utracony telefon czy coś. Ale finalnie nic takiego się nie wydarzyło, to było po prostu przeczucie i ta aura mi pomagała. Ja się po prostu nie nastawiłem na urbex tutaj. Plus jeszcze nie pomagały te liście creepy, które były po prostu z białym nalotem od fabryki, która tam jest. Jakaś, nie wiem co tam jest. To wszystko było brudne w tym białym pyle i na wideo naprawdę jest jasne, ale tam było po prostu ciemno. Nie wiem jakie ja ISO dałem. No taki ciemny las z białą posypką na liściach i na ziemi, no trochę jakby śnieg padał, a było środek lata. I tak szedłem szlakiem starej kolejki, po której jeszcze widać trakt na ziemi. I tak szedłem dalej, ale w sumie ta intuicja dalej nie przestawała. Dalej mówiła, zawróć, to jest dziwna aura, dziwne miejsce. Po prostu nie pasujesz tu. Nie wiem, to chyba ten industrialny klimat na tamten moment mnie tak zeschizował, ale potem po czasie dopiero jak wróciłem do chałupy, dopiero tak spojrzałem na mapę i dopiero zauważyłem, co jest obok. No i od miejsca, w którym się szlajałem, dzieliły mnie właściwie tory do takiego osiedla na odludziu. Nie będę nazwy wymieniał. Do którego w sumie nic nie mam, bo nic o nim nie wiem, ale naprawdę czuć jakąś dziwną aurę. Tam jeszcze w okolicy jest areszt dla kobiet to już w ogóle. I nie wiem w sumie, czy intuicja za bardzo się odpaliła, czy jednak próbowałam ją ostrzec, bo jest to po prostu dziwna area. W sumie nic się nie zdarzyło, no ale dziwne to było. Las na krańcu Warszawy, dość ciemny, nawet jak położyli kładkę, no to się nie może udać, no. No i ten zalew też jakiś taki, a jeszcze widać te kominy w siekierkach. No dosłownie industrial. No to są tylko moje odczucia. Wy możecie mieć kompletnie inne. Po prostu lokalizacja jest słaba. I tyle. W sumie jeszcze obejrzałem urbex tego osiedla, co jest obok na YouTubie i w sumie to takie zwykłe bloki z komuny, z jakąś historią, ale jak to powiedziała Helena Paździoch, gówno mnie to obchodzi, Marian. Dobra, wracamy do ciekawych rzeczy. Na przykład ciekawostką było to, że rósł tutaj kruszczyk szerokolistny, który jest objęty częściową ochroną. Nawet dali mu własną tabliczkę. No nie jest to jakieś wow, ale też jest uwalony na biało. No i gdzie są ekolodzy? No właśnie, śpią. Ten kruszczyk i te ciekawe altany tutaj, co zbudowali, to takie w sumie jedyne pozytywy, jakie ja widzę. Bo jest tu głośno, bo tu jest po prostu industrialnie. Jeżdżą pociągi wielkie, towarowe. No i ogólnie jakoś średnio najeżdża. Przez rdestowce. Gdzie ja jestem? To było odludzie. Ja lubię chodzić po pipidówach, dziurach zabitych dychami, ale no to była przesada. I dokładnie tak czarno było w tym lesie, jak w tej dziurze, po prostu czarno. No i tak szedłem przed siebie, bo nic mi nie zostało. Nie mogłem się stąd wydostać od tak, bo tutaj są chaszcze na Włodzi kanadyjskiej, tam był rdestowiec i tutaj po prostu musiałem iść po tych betonowych płytach. Dosłownie Rust Belt w Ameryce, patrząc na tą zardzewiałą rurę. No ogólnie tak stwierdzam, że to jest dobry plan zdjęciowy.
do nagrania jakiegoś psychodelicznego horroru, że tu nagle wyskakuje jakaś kapliczka zza krzaka. Jak to montuję, to jest śmieszne, no. Wtedy nie było, nie było. Halloween przyszło wcześniej. Nie był to bocian, ale były samochody, więc byłem uratowany. Dobra, cywilizacja. I tak czekałem na żółto-czerwony teleport, żeby zabrał mnie czym prędzej z tego miejsca. Najlepsze jest to, że finalnie nie poszedłem na ten zalew, który widziałem z daleka, bo po prostu chciałem się stamtąd jak najszybciej wydostać. Tak jak mówiłem, przyszedłem tutaj bez żadnego nastawienia, żeby pochodzić po kładkach po lesie. I wyszło kompletnie inaczej. Ale czy pobudziło moją kreatywność i niebycie zgnuśniałym? Oczywiście, że tak. Choć dalej nie mogę wyjść z podziwu o tych po prostu altanach drewnianych, które były po prostu genialne tutaj. Naprawdę.